Nieprzyjaciel może cię zranić, brat może cię zniszczyć. Tak pisał pewien kronikarz nie bez goryczy. I choć nie znamy imienia tego, kto wypowiedział te słowa, z pewnością pasowałyby do tego, co mogło wydarzyć się pod Cedynią. Witajcie widzowie i słuchacze moich podcastów historycznych. Bitwę pod Cedynią zna prawie każde dziecko w Polsce. Czy kulisy tej bitwy nie skrywają mrocznej opowieści? Spróbujmy przyjrzeć się teorii, którą wielu historyków uważa za zaskakująco prawdopodobną. Czy możliwe, że brat księcia Mieszka, Czcibor, opóźnił odsiecz pod Cedynią nie przez przypadek, lecz z chłodną, wyrachowaną kalkulacją? Rok 972. Ziemie piastowskie rosną w siłę, a każdy krok naprzód wymaga ofiar, czasem wrogów, a czasem rodziny. To historia zwycięstwa i być może zdrady. Europa środkowa końca X wieku to miejsce starcia dwóch porządków: chrześcijańskiego cesarstwa Ottona I i pogańsko-chrześcijańskich księstw Słowian, które dopiero rodzą swoją tożsamość. Mieszko I, ambitny, zręczny, już ochrzczony władca, prowadzi ekspansję. Ziemie Pomorzan, Wolinian, Wieletów wchodzą w jego orbitę. To zbliża go niebezpiecznie blisko granic Marchi Wschodniej, strzeżonej przez margrabiego Chodona. I wtedy historia przyspiesza. Dietmar z Merseburga, niemiecki kronikarz, notuje w księdze 4, rozdział 31. Margrabia Chodon, nie pytając o radę swojego pana cesarza Ottona i nie mając jego zgody, wyprawił się na Mieszka. Wbrew cesarzowi, wbrew układom, w zgodzie z pychą i ambicją. Chodon przekracza Odrę. Prawdopodobnie wspierany przez Sasów i posiłki z innych marchi. Cel: uderzyć z zaskoczenia, pokazać siłę Niemiec i spacyfikować Piastów. Mieszko wie, że frontalna walka może go zniszczyć, dlatego działa jak doświadczony wódz, organizuje zasadzkę. Jak wyglądała bitwa pod Cedynią według znanych nam rekonstrukcji? Mieszko wiąże siły Chodona w dolinie, a z flanki, z ukrycia ma uderzyć oddział Czcibora. Właśnie tu pojawia się pytanie: dlaczego uderzenie brata następuje dopiero wtedy, gdy Mieszko już traci ludzi? Nie mamy źródeł, które to wyjaśniają, ale znamy efekt. Został pokonany przez Mieszka w bitwie, wielu jego ludzi zginęło, on sam z trudem uszedł z życiem. Tak pisze Dietmar. Chodon zostaje rozbity. To pierwsze zwycięstwo, które daje Mieszkowi legitymację wobec cesarstwa. Ale to nie koniec sprawy, dopiero początek. Czcibor, brat Mieszka, prawdopodobnie zarządzał Pomorzem. Według późniejszych tradycji to on miał dowodzić uderzeniem oskrzydlającym. Ale ani Dietmar, ani żaden inny kronikarz nie wspomina o jego zasługach. Nie ma wzmianki o jego działalności, nie ma gratulacji, nie ma nagród. Co więcej, po Cedynii Czcibor znika z przekazów historycznych. Milczenie historii potrafi być głośniejsze niż krzyk. Dlaczego Czcibor znika? Jedna z teorii: opóźnił uderzenie specjalnie. Czekał, aż Mieszko osłabnie, może liczył na jego śmierć, na przejęcie władzy? W dynastiach wczesnopiastowskich brat znaczył mniej niż władca. Kilka dekad później Bolesław Chrobry oślepił własnego przyrodniego brata, pisze Wincenty Kadłubek w księdze 2. Niektórzy twierdzą, że z zawiści brat jego Bolesław kazał go oślepić, by sam mógł bezpiecznie władać. Wincenty Kadłubek miał na myśli prawdopodobnie Bolesława Rudego, księcia Czech, z którym Bolesław Chrobry nie był bezpośrednio spokrewniony. No cóż, musimy się przyzwyczaić do niektórych historyjek Wincentego Kadłubka. To były czasy, w których lojalność kończyła się tam, gdzie zaczynały się ambicje. A może Mieszko po bitwie sam usunął Czcibora z życia politycznego, bo ten stał się zbyt popularny.
Rok po bitwie w 973 roku cesarz Otton I zwołuje Sejm do Quedlinburga i tam nakazuje Mieszkowi oraz jego bratu Czciborowi stawić się przed cesarskim trybunałem. Rozkazano Mieszkowi i jego bratu Cideburusowi stawić się przed cesarzem i złożyć wyjaśnienia, pisze Thietmar w księdze 4, rozdział 32. To szok. Zaatakowany zwycięzca musi się tłumaczyć. Czy Otton chciał ukarać Mieszka za przelew krwi bez jego zgody? A może zorientował się, że w państwie Piastów wrze? Wezwanie obu braci może sugerować, że cesarz próbował rozegrać konflikt wewnętrzny, podzielić ich, zastraszyć. Bo nic nie dzieli rodzeństwa tak skutecznie jak słowo cesarza. Tu historia urywa się. Nie wiemy, co dokładnie stało się z Czciborem. Nie pojawia się w dalszych źródłach, nie występuje wśród możnych, nie buduje swojej dzielnicy. Jego los można streścić jednym słowem – zniknięcie. Może zginął, może został wygnany, a może cesarz zadbał o to, żeby już nigdy nie wrócił na ziemię Polan. Niemieckie kroniki milczą, czy w drogę powrotną do Gniezna wyjechało 2 braci, czy 1. Czy cesarskie lochy nie skrywały tej tajemnicy, którą zataił nawet kronikarz Thietmar? A może Mieszko po prostu zadbał, by już nigdy nie stanął do bitwy zbyt blisko jego pleców? Nie wszystko, co się zdarzyło, zostało zapisane, ale wszystko, co zapisano, miało swój powód. Tak pisał Thietmar. Czy Czcibor był bohaterem bitwy pod Cedynią, który nie doczekał się wdzięczności? Czy może był rywalem, który o włos nie przejął państwa Piastów? Dlaczego cesarz Otton wezwał ich obu, a nie tylko Mieszka? Czy widział w braciach podzielone ambicje? To jedna z najciekawszych zagadek wczesnej historii Polski. I jak każda zagadka zostawia nas z więcej pytaniami niż odpowiedziami. A teraz pytanie do Was. Czy waszym zdaniem Czcibor był lojalnym współtwórcą państwa Piastów, czy zepchniętym w cień pretendentem do tronu? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich opowieści, o cieniu władzy, o bitwach, które rodziły państwo i o braciach, którzy walczyli nie tylko z wrogami, ale też ze sobą. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.